the battle to them. Siemano widzowie, jak wiecie już pewnie aktualizacja już po części jakby tak weszła do nas na serwery. Już mamy jakby tak powiedzieć parę tutaj ciekawych rzeczy, które się u nas już pojawiły. Omówimy sobie to dzisiaj. Pogadamy sobie też o nowych dowódcach, którzy się pojawili w muzeum, bo pewnie zauważyliście, i pogadamy sobie, czy jest sens zainwestowania na przykład w takiego dowódcę, kiedy jesteśmy już na soku. Mi się zdaje, że jest tam jeden dowódca, który rzeczywiście może zrobić dużo i też nam jakby tak dać taką fajną odpowiedź dla marszu pod combo. Tym bardziej, że już wiemy, jakby tak powiedzieć, jak dopasować Artura najlepiej, ale mamy też taką drugą opcję, która nie jest aż tak strasznie zła. Mógłbym powiedzieć, że jest może minimalnie słabsza od marszu Artura Filipa, więc to też omówimy. Omówimy sobie to, co nas też czeka w najbliższych dniach, no bo jak wiecie, no to się pomalutku przygotujemy już do tego czy wiosennego, jak oni to mówili, eventu. No i oczywiście już możecie zobaczyć, że wracają nam melony. Melony będą do 24 tutaj jakby tak powiedzieć marca, więc farmy, jeżeli tam będziecie mieli kody i jazda full, wyciągajcie ile się da. Jeżeli ktoś ma naprawdę dużo farm, to jest super opcja. Fortuna Rybaka standardowo wraca, więc Fortuna Rybaka, tak jak wiecie, no działa tu przez cały czas. Wkrocz do ogrodu, no to musicie wiedzieć o tym, że no tutaj 7k rubinów wydajemy, a także tam troszeczkę możemy spendować, jeżeli chodzi o zakupienie tego stage'a trzeciego. Nie wiem, czy tam pakiety będziecie kupować, nie wiem, czy tam jest sens przy niektórych pakietach. Ja powiem szczerze, chyba ostatnio, tak nawet chyba jakby ten w grudniu świąteczny, chyba tam jeden albo tylko 2 pakiety kupiłem, tak żeby chyba awatar dostać. Tak mi się zdaje, że chyba tylko to tak kupiłem. I to tak sobie zorganizowałem, że po prostu wiecie, resztę tych jakby tak powiedzieć, tych tutaj łopatek zebrałem jakby tak powiedzieć z bicia barbarzyńców, chainowania i tak dalej, tym bardziej, że jestem na KVK. Te rzeczy oczywiście mamy wyścig z czasem, no to tutaj wiadomo, kto będzie miał najlepsze KVK technologie u mnie w tym momencie w KD, bo my dopiero 27, no po 27 będziemy wychodzić z Kingsland, z KVK ogólnie, więc no ja się tutaj, tak powiedzieć, na te wszystkie z KVK boosty jeszcze łapnę. Wiadomo, że ten, kto ma najlepszych KVK technologię, to zrobi to najlepiej. U was, jak jesteście na przykład na jakimś tam sezonie jałowym albo przygotowujecie się do kolejnego KVK, to wiadomo, że działacie na standardowych warunkach. Ja tutaj będę miał, zobaczymy kto to będzie topkę. Ja liczę standardowo na top 10. Postaram się to wykręcić dobry jakiś tutaj czas i też coś z tego wyciągnąć. No ostatnio byłem tutaj na tym królestwie, gdzie było dużo mocniejszy kąt, byłem chyba 4. albo 5, mogę się mylić, bo już nie pamiętam dokładnie. Tutaj pamiętam też mnie chyba król nawet się śmiał, że mi rzuca buffa. Ja wtedy wam tego nawet nie zdążyłem nagrać, ale chyba tam byłem jakieś 4. chyba albo 5. miejsce. No ale wiadomo, że między 4. a 10. miejscem to dostajemy tyle samo główek, więc różnicy nie ma. Tam top 3 jest w sumie najważniejsze przy tym evencie na speeda. No i co? No i tam wiem, że chyba coś się w międzyczasie pojawi. Tutaj oczywiście będziemy, kiedy mamy wkroczenie do ogrodu, to oprócz tych łopatek będziemy też zdobywać te młotki. Te młotki oczywiście będziecie tam mogli sobie, wiecie, ten gear, materiały, takie ważniejsze rzeczy zdobywać. No i też będzie pewnie pakiet na te młotki, żeby kupować, żeby móc coś rozwinąć. Może jeszcze wyjedzie jeszcze pakiet związany z wydaniem tam chyba 10 albo, nie, przepraszam, 15k rubinów albo 20k rubinów, gdzie wybieramy dowódcę. Będziemy tutaj mieli na 40 rzeźb. Więc może być tak, że on też się tutaj pojawi w tym wszystkim. Jest taka opcja. Ja to ostatnio wam mówiłem, że no ja w tym momencie tak nie mam w co tak bardzo iść, jeżeli chodzi o dowódców, bo mam w sumie dowódców. Mi teraz jest najbardziej ważniejszy gear, bo nawet jakbym chciał pójść w 5 marszy i je rozwijać, ale nawet jakbym na przykład pomyślał o tym 6. marszu, gdzie się zastanawiam, bo mam różne koncepcje, albo po prostu zrobić tą piechotę 6, albo zrobić na przykład gear leadershipu i Filipa dać na 1. a Ragnara wrzucić jako 2. I grać w takim zestawieniem. Wtedy po prostu oglądać totalnie scypio, a głowy chcę po prostu zbierać. Wtedy taki event mi się nie przydaje. No tam, dobra, mógłbym tam, nie wiem, tam te rubinki przeznaczyć na przykład na Heraklusza, żeby zrobić go do fulla. No ale do Heraklusza fajnie by było mieć Jana Žižkę, którego też tam z MG jakieś buduje, chociaż wiecie, ja garnizon chcę mieć tylko taki do zamku i tyle.
No i co? No i na pewno fajnie to, że będziemy mieli teraz co wam też nagrywać, troszeczkę kontentu, bo się dużo rzeczy dzieje. Na pewno też za niedługo ogłoszę, gdzie migruję, bo decyzja już jest podjęta, więc no dowiecie się pewnie na dniach, gdzie migruję, do jakiego królestwa. No i co? No i przejdźmy sobie ogólnie do całej tej mojej tutaj opisu, co się podziało. Pierwsze co na start od razu mówię, że pewnie zauważyliście, że tu zamki się nam pozmieniały na te cywilizacje, tak jak powinny być. I jeżeli macie taki jakiś buff, wizual albo coś, że wam nie pokazuje w buffach, to po prostu użyjcie na przykład tego, powiedzmy, zamku albo jakokolwiek, użyjcie, zastosujcie, z powrotem wróćcie do macierzystego, to się wam naprawi. Ja tak miałem i u mnie śmiga. Najważniejszą zmianą, co wam mówię, to jest ten sklep kosmetyczny. Ja tak wam mówiłem, ja nie byłem jakiś tam bardzo zwolennikiem tego, bo to są, wiecie, epickie wszystkie rzeczy. No i no 5K muszli, gdzie no sami widzicie, 120 zł za to, żeby zmienić, żeby mieć jakiś tam ten, no nie, tu też jakieś czasowe jakieś promocje są, nie. Tabliczki z nazwą, no tym bardziej nie, to jest dla Welly, jeżeli ktoś chce to inwestować, chociaż to wiecie, to jest Epic, nie? Epika łatwo zdobyć, a co dopiero jak bierzemy, nie wiem, jak były te legendy, to tak, nie? To wtedy, jak mamy legendę, to takie pieniążki można powiedzieć, że są warte, nie? No ale widzicie, no ramki niektóre tu wyglądają nieźle, ale no legendarne są, wiadomo, są dużo lepsze, więc tam nie te oferty specjalne, czyli to co tutaj macie, jeżeli chodzi o te wszystkie, jakby tak powiedzieć, specjalne dekoracje wydarzeniowe, no ja jakoś też nie potrzebuję tego, więc jeżeli wy byście tam chcieli to sobie zainwestować, no to okej, ale nie polecam. Ja uważam, że to nie ma sensu. Naprawdę, legendy to by to miało sens, to jest naprawdę fajną opcją, a tak to moim zdaniem nie ma żadnego sensu. Teraz nawet jak patrzycie na przykład na dowódcę danego, wchodzicie w umiejętności, tam było, czekajcie, gdzie to było? Pokazać właśnie, jak tutaj pokazuje tych. Aha, tutaj jest w prawym górnym rogu. I tu macie tą książeczkę, gdzie pokazuje wam na przykład, jak tam mniej więcej parować pewnych dowódców. I popatrzcie, Huo tu jest wiadomo, z Joanną i Huo Artur, to są najczęściej teraz wybierane według tego, co lead nam pokazuje, tak? Jeżeli chodzi o zestawienia, nie? Zedeliang, no to jest wiadomo, że on jest z Hermanem lub też z Filipem. To są też takie najbardziej popularne. Z tego względu, że no Zedeliang z Filipem robi niezłą muckę. No Hermana wtedy możemy gdzieś tam dorzucić do Ashurbanipala. Joanna jest tylko, nie jest jako pierwsza, niby, chociaż ja widziałem, że Joanna Znewski bardzo często lata jako pierwszy w mocniejszy KD. No ale bardziej jest jakby tak współgrać się z Huo. William z Liucze, jakby tak 40 posiadanych, to ja też się zastanawiałem, jak to wygląda Liucze z Williamem, bo tak też widziałem, że ludzie latają, twierdzą, że jest lepiej. Ashurbanipal tu jest niby pokazywany z Henrym, że jest najczęściej, ale to ze względu na rally, bo jeżeli mi się zdaje, że jeżeli chodzi o... nie mamy zaznaczenia Open i rally, żebyśmy mogli to tak jakoś wam, wiecie, pokazać, bo to jest niby garnizon, no ale pole... Nie pokazuje nam. Tak, co damy? Łucznicy, pole, nie. Nie wiem, po co jest ten filtr, no, ale może do szukaniu dowódców. No Ashurbanipal z YSG albo z Shajarą go widziałem, albo Shajara była pierwsza, Ashur był drugi, albo no wiadomo, tak jak ja gram Ashur z Filipem. Artur to było najciekawsze, bo Artur, no źle kliknąłem, Artur tu był pokazywany, że z Subotajem jest ok. Do Opena moim zdaniem nie. Bez dwóch zdań, ale jeżeli chodzi, czy do rally, kurde, nie wiem. Nie wiem, czy mi się wydaje, że Subotaj bardziej z Atylą będzie grywalny w rally niż Artur z Subotaj, no ale to wiadomo, to jest jakiś tam procent pokazywanych graczy. Oczywiście ci, co mają go dostępnego w Chinach, nie? Bo to głównie z chińskich Chinach jest dostępny chyba już od 2 tygodni Subotaj. Ragnar, no to wiem, że Ragnar ze Scypio, a tu w ogóle mam pokazane klasycznego Ragnara z tym innym wersją Scypio Epikiem, więc ja tego nie kumam, że niby to nie pierwszym takie zestawienie jest dobre, no nie jest dobre, od razu mówię, że nawet na to nie patrzcie. Filip
Filip, Zyliang z Hermanem, Filip, Trajan. Filipa Trajana się mało gra, bo oni nie robią damage'u, to jest jakby, nie wiem, może 7. marsz, który by tam gdzieś się przydawał do, wiecie, jakiegoś big buffera z leadershipem girem. Zyliang, Herman czyście grywalny i to bardzo, nie? No to mamy dalej. Xiangyu, no Xiangyu z Williamem, o nim dzisiaj też sobie porozmawiamy, czy klasyka. Nevski z Belizariuszem, Justynian Nevski. Justynian Nevski jest wykorzystywany bardzo często, teraz bardziej do rally niż Nevski Justynian, z tego względu, że no bardzo często dostają Swarma. A Nevski Belizariusz tylko z tego względu jakby tak dorzucony, to jest jakby taki ten drugi, powiedzmy, lub też może nawet trzeci już teraz marsz kawalerii. Więc dlatego go to jest, bo Belizariusz tam buffuje. Chociaż ja grałem tym Belizariuszem ostatnio. Nie, mi Belizariusz w ogóle nie podchodzi jako drugi. Nie wiem dlaczego, ale on nie wchodzi. Budika ogólnie to jest najzabawniejsze, bo nam tu pokazują tylko Lotara z Budiką na pierwszy sezon, więc nie pokazuję w ogóle jak Budikę sparować na przykład na sezonie Off Conquest, jakbyś ktoś miał Budikę. Ja powiem wam już teraz, że Zedeliang albo YSG, żebyście też wiedzieli co macie robić. Jeżeli chcecie Budikę, chociaż nie polecam, bo Budika nie jest teraz mocna. William z Liucze albo Liucze z Sargonem, nie? I to jest kolejny żart, bo Liucze z Aleksandrem jest dużo lepszy, nie? Niż z Sargonem, więc to jest żart, nie? William Liucze, to wiedzieliśmy o co chodzi. William tutaj w tym momencie dalej jest w Xiangyu, ale za niedługo się pewnie to zmieni na inne zestawienie, o którym wam powiem. Herman mnie ciekawił i powiem wam, że Herman mnie który zawiódł, no bo jest jako drugi przy Zyliangu, a wiem, że Ashurbanipal, Herman też się dobrze radzą w Openie. Tutaj mamy oczywiście wersję Hermana z Kusunokim na KVK1. Nie powiem, jest to możliwość, że będzie to grywalna para, chociaż ja widziałem przeraźnie Kusunokiego jako pierwszego. YSG, popatrzcie teraz co się dzieje. YSG. YSG jest wszędzie, nie? Klikasz w YSG, jego masz parowania, wszystkie wyskakują, nie? Nie wiem. To jest dla mnie w ogóle abstrakcja, nie? Albo go nie ma, albo po prostu go wrzucili tak, żeby był porypany temat. No i tutaj mamy już potem Hermana. Herman czy z Gorgo, Topen, potem Lapu Lapu. Hermanem z Cypio. Wiadomo, że z Ragnarem. Jan Ziśka, no to tutaj jest Eleonorem też grywalny, ale z Hermanem też, Szarekluszem też jest niezły. I potem już przechodzimy bardziej to po takie, wiecie. Mam jeszcze Justynia Nevski, a jeszcze coś tam dwócy są. O, zobaczmy tego jeszcze Aleksandra. Pyrus Aleksander, KVK2, przepraszam. O nie, no jest to okej, marsz wytrzymały, ale no tam Pyrus chyba jest single target, więc tak? Tak, więc nie wiem, czy to jest taki must have. Belizariusz już widzieliście, że był z Nevskim rozstawiony. Mówimy o Belizariuszu Prime. Co tu jeszcze mamy? Chyba Gorgo, ale Gorgo będzie z Herą na pewno. Tak? Herakliusz, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Reszta to już jest wiadomo tam. O, jeszcze Atylkę zobaczymy. Atylka z Tekedą, wiadomo, na artefaktach to tyle się inaczej paruje. Nie? No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie, jakby tak, nie wiem, pomocy od Lizie przy parowaniu. Ja uważam, że wiecie, no temat jest taki średni. Uważam, że jednak temat tego, co na przykład my wypuszczamy wam mety albo inni youtuberzy, jest lepszy do przegadania i do przeglądnięcia. Takie jest moje zdanie, niż to, co teraz Lilith nam wypuściła, bo uważam, że Lilith nam wypuściła taki troszeczkę słabszy temat, nie? Takie jest moje zdanie, że to dopiero tam może to rozwiną i to będzie bardziej takie fajne do oglądania i sugerowania się tym. Kolejnym tematem, o którym chciałem tutaj z wami porozmawiać, no to jest muzeum. Doszły nam dwie nowe postacie do muzeum. Jest to pan William, jego zostawimy za chwilę. I jest tam tutaj kolejny pan, czyli Marwaj, który ma 10% ataku i obrażenia od umiejętności 3%. I teraz słuchajcie, bo zhejcili tego dowódcę bardzo. W sensie zhejcili to muzeum tego dowódcy, no bo ten dowódca, wyobraźcie sobie, z tego co wynika, z tego co tam pisali i ja to tak przeglądałem na szybko, ten dowódca nie ma obrażeń od umiejętności, niby nie. Ma tylko, że premia do obrażeń, tak, 35% na pierwszym skillu, na drugim tu mamy redukcję obrażeń, punkty IPZ obrony, tutaj mamy przegląd ulepszenia, nie, bezpośrednio obrażeń.
I w sumie mogliśmy sugerować, że współczynnik bezpośrednich obrażeń jest tym, co mamy 500 i to jest boostowane przez inne opcje i też przez, jakby tak powiedzieć, przez muzeum. No bo innej opcji nie widzę, nie? Serio, jak tak popatrzeć, to ma jakby tak, on bije prawdopodobnie za 500, no i tam ma te buffy jakoś tam ileś procentowo zbuffowane, nie? Zboostowane. No to jest takie, wiecie, muzeum wyrzucone, żeby był, takie jest moje zdanie. Najlepszym właśnie muzeum od w sumie może tam była Attyli, Guana, no to jest właśnie ten William. Dlaczego ten William jest taki fajny z muzeum i warto go zrobić? Jeżeli gracie na kawalerię i macie tam problem z tymi combo, nie? A nie macie Filipa jeszcze, albo po prostu Filipa gracie z czymś innym, prawda? Lub też z czym innym tam sobie to wszystko działacie. No to wiecie, wtedy Filipa wrzucamy sobie, nie wiem, do Ashurbanipala, Filipa wrzucamy z Ragnarem, na przykład jako pierwszego, że macie Gear Leadership, a Williama możecie dać do Artura spokojnie, on bardzo fajnie się zgrywa, zresztą o tym kiedyś tam, ja wam też o tym mówiłem, jak nagrywałem filmik o Arturze i też tam Chizgul mówił o tym, że Artur się bardzo fajnie z Williamem zgrywa, nawet chyba B-Legal robił jakieś tam rozpiski a propos tego, lub też na Kingdom Codex coś takiego też widziałem, że to jest jakby drugi marsz po Artur Filip, który jest niezły, a nie ma takiej między innymi dużej różnicy. 2. Dostajemy z muzeum redukcję obrażeń do kontrataku 3% i współczynnik obrażeń do aktywnych umiejętności 100. Czyli jeżeli ja to tak liczę, no to w tym momencie, jeżeli ma aktywnego skilla i zadaje tam 1500 na 3 targety, no to w tym momencie dodaje 1600, nie? Tak mi się zdaje, że tak to działa, nie? Więc masz 30% jeszcze szybkości, czyli będziesz miał 2 marsze, które spowalniają. Huo z Joanną i Artura z Williamem. No i niestety Nevsky idzie na totalny bench jako trzeci marsz z Belizariuszem. Więc no tutaj jak sobie popatrzymy na te wszystkie jego talenty i jeszcze tam mamy, no to William moim zdaniem taki jest fajnie będziecie nim grać, więc na pewno ja to przetestuję. Tym bardziej, że nie wiem, czy nawet zestawienie właśnie Huo z Joanką nie będzie lepiej wypadało niż Joanka z Nevskim, więc 2 mamy 4 dowódców, nie, 3 dowódców, którzy biją AOE, a przy Nevskim Janie mieliśmy w sumie raz, tam było, Artur był z Filipem, więc by nie był, a Huo był z Arturem, no to raz 2 dowódców mieli, co bili AOE, czyli Joankę i Artura, nie? Jak grałem teraz na moim KVK, więc może to boost do damage'u zrobi lepiej. Nevsky idzie na bencha, no. To zaczął mówić po prostu, idziesz odpoczywaj Nevsky, ty dużo zrobiłeś już swojej tutaj hierarchii, jakby tak powiedzieć, nie? No i co, no oczywiście tam jest parę takich udogonień w grze, które musicie sobie przejrzeć, to z których wam też tam mówiłem, wiadomo, tam na KVK one się później pojawią, te co rozmawiać o optymalizacjach. No, słuchajcie, patch bardzo fajny, coś nowego, jest parę fajnych, ciekawych zmian, sami możecie też przejrzeć. No i przede wszystkim pojawił się w MG Subotej, czyli za niedługo rally, kawalerii też będzie można jakoś odżyć i może naprawdę będzie fajny zestaw. Z kim on będzie wyglądał najlepiej? Nie wiem, szczerze widziałem tylko raporty Attila Subotaj, na dobry garnizon Gorgo Hera i Gorgo no dostawało trochę w ciukę. Więc mi się zdaje, że to tyle. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że się tutaj przez cały czas pojawiacie, rozmawiamy, piszemy, trzymajcie się, no i czekajcie kolejnego filmu, bo wiem, że to będzie chyba film, który na większość wyczekuje. Na razie, hej.